Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj robimy sobie filmik o pewnej rzeczy, która praktycznie jest bardzo cenna, można powiedzieć. Ten film chciałem już w sumie zrobić bardzo dużo wcześniej, jak robiłem film o pyłku pszczelim, ale po prostu nie udało się, ponieważ jednak to troszeczkę kosztuje niestety i było ciężko, żeby znaleźć dobre źródło, gdzie by to można było kupić, także troszeczkę musiałem sobie poszperać. Dzisiaj mowa o pierzdze. Pierzga jest taką substancją, można powiedzieć, która pochodzi z ula, czyli z pasieki, tam gdzie mamy pszczółki, czyli nasze przyjaciółki skrzydlate. Jest to bardzo cenna substancja, niestety jest jej bardzo mało i jest to bardzo ciężka praca, żeby to stamtąd wyciągać. Ponieważ to jest wszystko idealnie pozamykane, jest naprawdę dużo pracy, żeby troszeczkę tego nagromadzić. Co do pierzgi i jej zbierania, nie powinno się jej zabierać zbyt dużo pszczołom, ponieważ pszczoły są od tego, życie w ulu jest tak jak gdyby od tego uzależnione, ponieważ pierzgą żywi się królowa oraz pierzgą żywią się również młode owady, które po prostu się tam wykluwają. Dodatkowo pierzga jest jak gdyby przerobionym pyłkiem pszczelym. To jest pyłek pszczeli wymieszany, można powiedzieć, ze śliną pszczół oraz mleczko pszczele i to wszystko jest tam właśnie tak fajnie zamykane i jest to fermentowane przez te pszczoły. One po prostu to fermentują, czyli można powiedzieć, że to jest taka mieszanka pyłku wszystkiego po prostu sfermentowana, co bardzo dodatkowo ceni ją. Jest naprawdę bardzo fajną substancją. Chciałem Wam pokazać w ogóle, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jak to wygląda, ponieważ dużo z Was może po prostu nawet nie wiedzieć, co to jest pierzga i jak to wygląda. Że tutaj udało się kupić w takim fajnym woreczku. Jest na szczęście troszeczkę przezroczysty. Ogólnie pierzga zawiera bardzo dużo różnych cennych substancji. Poza tym, że jest tam sam pyłek, są jeszcze bardzo przyswajalne dla nas witaminy. Zawiera witaminę C, B1, B2, B3, B6, B12. Zawiera również witaminę A, PP, K, E, H i witaminę D. Oraz masę różnych mikro i makroelementów, ale najwięcej z nich zawiera przykładowo żelaza, magnezu, miedzi, cynku, sodu, potasu i fosforu. Po holendersku nazywa się to Bijenbrood, jakby ktoś nie umiał znaleźć, bo żona miała problem, bo nie wiedziała po prostu, co to jest, co jej tutaj pokazuję, ponieważ to jest bardzo mało znane tam. Bijenbrood. No, poprawiła. Coś pewnie zmaściłem znowu. Lepszy akcent, o tak. Zawiera również z 1000 enzymów oraz różnego rodzaju hormony. Bardzo dobre na zwiększenie odporności naszego organizmu. Tutaj naprawdę jest to super sprawa. Szczególnie w takich okresach jakichś jesiennych, jeżeli na dworze jest taka jakaś paskudna pogoda lub bardzo często chorujemy na jakieś przeziębienia, grypy, różnego rodzaju takie dziwne rzeczy. Wtedy można się tym wspomagać. Wspomaga również wątrobę, poprawia nam wzrok, wspomaga nam również trawienie tłuszczy, wspomaga nam apetyt i pomaga w stanach wyczerpania organizmu, poprawia nam naszą koncentrację i pamięć, żebyśmy lepiej mogli wszystko zapamiętywać i żebyśmy się co 5 minut nie musieli pytać naszej drugiej połówki, co potrzebujemy. Mówisz już o mnie? Pomaga nam również na prostatę, poprawia nam również trawienie i przeciwdziała zaparciom, zmniejsza nam również negatywne symptomy menopauzy, które bardzo często kobietom dokuczają, czyli jakieś wahania nastroju, uderzenia gorąca i ten cały pakiet dodatkowy. Gdy nie reagujemy dobrze na pyłek pszczeli, można próbować zamienić go na pierzgę. Dzieci często jedzą je jako takie malutkie cukiereczki, wtedy po prostu są zjadane i po prostu można je sobie tam troszeczkę tak, no, jak się to mówi, ssać. O. Wspomaga nam również funkcjonowanie naszego układu nerwowego.
Często znajduje zastosowanie również w depresjach. Zawiera dość dużo białka. 60 gram pierzgi stoi na równość 300 gramami wołowiny, jeżeli chodzi o białko. To jest naprawdę dużo, no ale niestety byłoby to bardzo drogie. Posiada właściwości antybakteryjne. Potrafi nam łagodzić objawy jakiejś alergii, jeżeli jakieś występują. Korzystnie wpływa nam na serce. Wspomaga nam również regenerację komórek naszego organizmu. Polecana również w anemii. Oczyszcza organizm z toksyn. W chronicznym zmęczeniu również można sięgać po nią. No i ogólnie nie ma takiej jakiejś dawki, którą można by było powiedzieć, którą trzeba stosować. Tu jest po prostu tak to mniej więcej stosowane na oko, że tak powiem. I też zależy od kwotami, jakimi dysponujemy, na ile możemy sobie pozwolić, żeby takie coś kupić, ponieważ tak jak mówiłem Wam, to nie należy do tanich rzeczy. To kosztuje około 30, można powiedzieć, że się zaczyna od 30 zł za 100 gram, ale to też trzeba jeszcze poszukać, bo jeżeli jest teraz naprawdę dobra pasieka, jeszcze ekologiczna, to wtedy możemy się spodziewać nawet jeszcze wyższych cen. Warto by było też popatrzeć, skąd to jest, jeżeli to kupujemy w jakimś sklepie, sprawdzić, czy są jakieś certyfikaty różnego rodzaju, popatrzeć, czy jest przykładowo emblemat, z której pasieki to pochodzi. To są takie ważne elementy. Również przy miodzie, jeżeli kupujemy miód, powinien mieć napisane dane, skąd on pochodzi, ten miód. Jeżeli teraz nie ma tego, a ten miód będzie coś z nim nie tego, bo czasami może się tak, mówi się, że się miód może zważyć, to bardzo często ma miejsce, jeżeli gdzieś na jakichś handlach ktoś otwiera słoik miodu i mówi: pan, zobacz pan, jaki fajny, powąchaj pan i tak dalej, tych rzeczy. No każdy tam muchnie, w końcu przyjdzie 10 czy 20 klient, mówi: no kupuję, i wziął ten słoik, który już cały czas był ochodzony. Takie sytuacje mają miejsce, dlatego każdy słoik czy miodu, czy tego powinien być dobrze zamknięty i powinny być dane pasieki, skąd to pochodzi. To są takie ważne informacje, na które trzeba zwrócić uwagę. No i można sobie to po prostu o tak brać, jak cukiereczki, można powiedzieć. Nie smakuje to tak jak pyłek pszczeli, ma to po prostu całkowicie inny smak w sobie. Na pewno wyczuwamy miód w tym środku, bo jest to też przemieszane z tym miodem, z tym wszystkim. Jest tam to też bardzo cenne mleczko pszczele również w tym. To też jest bardzo fajna substancja. Dodatkowo, co jeszcze chciałem powiedzieć, że najlepiej by było kupić to z naszego regionu, gdzie mieszkamy. Szczególnie jeżeli mamy jakieś alergie, na przykład na jakieś pylące rośliny i tego typu. Tak samo jak pyłkiem można się tym próbować odczulić, tylko to wtedy musi być z naszego regionu, gdzie mieszkamy. Bo jeżeli kupimy to nie wiadomo z ile kilometrów dalej, tam są inne rośliny, które pylą i które mogą na nas tak nie działać jak te, które mamy tutaj. Dlatego trzeba na to zwrócić uwagę. Czasami warto popatrzeć, czy gdzieś koło nas nie prowadzi ktoś jakieś pasieki. Można popytać. Warto też sprawdzać, jeżeli kupujemy miody, dopytać, czy one są karmione cukrem, bo to też różnie bywa, bo niestety jest taka polityka, że się zabiera pszczołom za dużo miodu i później się karmi cukrem i takimi różnymi innymi rzeczami, co znowu nie jest zbyt korzystne dla tych pszczół, ponieważ powinno się im zabierać tylko tyle miodu, żeby one jeszcze miały dostateczną ilość miodu, żeby mogły sobie przeżyć na swoim własnym pokarmie, a nie żeby im to zamieniać jakimiś cukrami i różnymi innymi rzeczami. No i żeby wspomóc jeszcze nasze pszczółki, możemy różnego rodzaju miododajne kwiaty, jakieś ładne, fajne rzeczy, krzaki można różnego rodzaju sobie w ogródkach sadzić, żeby one po prostu miały, i przede wszystkim ich nie pryskać byle czym, jakimiś pestycydami, innymi różnymi świństwami, ponieważ to najbardziej szkodzi tym naszym pszczołom, a pamiętajcie, że jak pszczoły umrą, to i my za nimi za niedługo pójdziemy. To jest znane już od dawna. Jeszcze Wam podlinkuję, jak znowu nie zapomnę, filmik o pyłku pszczelim, który zrobiłem dawno temu. Tam możecie sobie też jeszcze zerknąć, ponieważ właściwości pyłku pszczelego są tutaj praktycznie podobne bardzo, tylko że tutaj jeszcze ma troszeczkę więcej tych rzeczy.
Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was.